Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj miała być recenzja Nitrodeka, natomiast tak jak pisałem właśnie w poście na YouTubie, z racji usterki technicznej samego urządzenia, ja musiałem niestety tą recenzję odłożyć na później i w zamian ja powiedziałem wam wtedy w tym poście, że przygotuję inny materiał. No i tak się akurat złożyło, że Rockstar przez sławny już wyciek swojego trailera wypuścił ten trailer GTA 6 nieco wcześniej. I od razu jak on go wypuścił, no to zaczęła się apokalipsa, serwery YouTube to się praktycznie rozgrzały do czerwoności i posypały się oczywiście komplementy na temat samego trailera do Rockstara. Natomiast niekoniecznie ode mnie, drodzy widzowie. Ja ten trailer oglądałem kilka razy i szczerze mówiąc to jest on moim zdaniem taki całkiem przeciętny, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę jak świetne właśnie potrafiły być trailery i zapowiedzi poprzednich GTA. Do tego tutaj dostrzegam w tym trailerze taki duży skręt właśnie w stronę takiej bardziej zwariowanej gierki jak właśnie Saints Row i coraz mniej takiego typowego GTA i mnie to osobiście martwi. Ja wiem teraz, że wiele osób pewnie powie, że ja chyba zwariowałem, że chyba mnie porąbało. Ja sobie zdaję sprawę, że ta moja opinia w tym temacie jest bardzo niepopularna, bo wszyscy tam mówią, że ten trailer jest świetny i wszyscy wyczekują tej gry i chłoną dosłownie wszystkie newsy na jej temat. Dlatego zanim właśnie mnie ukamieniujecie, ja chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie nieco o starszych odsłonach tej serii oraz obejrzeli i przeanalizowali właśnie takie same trailery, tylko że GTA 4 oraz GTA 5, a na sam koniec sobie spojrzymy właśnie jeszcze raz na ten GTA 6, mając na uwadze to, co zobaczyliśmy wcześniej. Zapraszam. Na początek powiedzmy sobie co nieco o samej serii gier GTA. Wiele osób, szczególnie takich, które na przykład w ogóle w GTA nie grały, no to postrzega te gry jako jakoś takie tępe strzelanki o mordowaniu ludzi, tam rozjeżdżaniu ich samochodami. No w rzeczywistości oczywiście tak nie jest i praktycznie wszystkie nowoczesne GTA miały całkiem głęboki przekaz. To, co jest jednak najważniejsze w tym, to jest właśnie fakt, że te gry, pomimo że łączy je nazwa właśnie GTA, to są często od siebie produkcje odmienne i to czasem naprawdę znaczące. To kogoś, kto nie grał w żadne GTA, może zdziwić, natomiast to jest prawda. Każde kolejne GTA, pomimo tego, że ma jakieś części wspólne, no to jest często oparte też na totalnie innym przekazie i totalnie innym klimacie. I co więcej, ja wam powiem, że niemal wszystkie te gry właśnie pod pozorem takich trywialnych historii i często takiej naprawdę wyszukanej parodii ukrywają całkiem poważne i często smutne historie. I co ciekawe, właśnie w budowaniu napięcia i ogólnie prezentacji tych gier duży udział miały trailery, których proszę nie mylić z teaserami. Wiele osób nie docenia właśnie tego typu filmików, uznając, że to po prostu trailery to są jakieś tam reklamy. Oczywiście widzowie, to są reklamy, natomiast one mają bardzo ważne zadanie. One mają za zadanie wzbudzić właśnie ciekawość oraz przekazać widzowi podstawowe informacje na temat klimatu gry i tego, co po tej grze może oczekiwać. Oczywiście jakość tego typu materiałów w internecie to jest bardzo różna. Mamy jakieś gówno trailery, jak na przykład pierwszy trailer Prince of Persia tego nowego, to była jakaś w ogóle tragedia. I mamy też prawdziwe majstersztyki właśnie jak pierwszy trailer GTA 4. Powiecie, no dobra Godlike, ale czego tak naprawdę można się dowiedzieć z jakiegoś gówno filmiku, co ma minutę i 30 sekund? No otóż wbrew pozorom naprawdę sporo. Oprócz tego, że właśnie deweloperzy w tych filmach informują mniej więcej widzów, czego tam powinni oczekiwać, no to analizując właśnie takie materiały, możemy się dowiedzieć, na co twórcy w takiej grze będą stawiać. Jeżeli to jest gra akcji, no to z reguły zauważcie, że takie trailery są jakieś szybkie i dynamiczne. Jeżeli mamy do czynienia z pewnego rodzaju parodią, no to najprawdopodobniej też zobaczymy w takim trailerze dużo czarnego humoru, a czasem wręcz właśnie cringe'u, tak specjalnie ma być. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z jakąś grą z rozbudowaną, taką dojrzałą historią, no to też będzie to najprawdopodobniej taki dość powolny i szaro-bury film. I tego rodzaju materiały, właśnie trailery, one są tworzone często naprawdę długo, a każdy szczegół takiego trailera, każda scena, każda sekunda, no to jest wielokrotnie konsultowana i doprowadzona wręcz do perfekcji. Szczególnie właśnie w przypadku takich pierwszych trailerów, jakie ujawniają daną produkcję, bo właśnie bardzo ważne jest tutaj pierwsze wrażenie widzów. Dzięki właśnie takiemu przemyślonemu działaniu, takiemu dopieszczeniu tego trailera, to tak naprawdę nastawia się nim potencjalnych klientów na to, o czym ma być dana gra i później właśnie kolejne filmy, kolejne trailery są już tylko potwierdzeniem tego pierwszego, a na końcu sama gra właśnie powinna oferować właśnie to, co zobaczyliśmy na samym początku. Żeby to wszystko było takie zgodne ze sobą i wtedy jest wszystko ok. Oczywiście nie zawsze tak jest w tym przypadku, no bo koronnym przykładem takiej gry, która właśnie była niezgodna z tym, co zobaczyliśmy na trailerach, była na przykład właśnie gra Deathloop i ona przez to właśnie sromotnie poległa, natomiast na ogół zasada jest właśnie taka, że trailer ma za zadanie właśnie zaprezentować grę i później kolejne materiały i sama finalnie też gra powinna być z nim spójna.
Jako że właśnie ten pierwszy trailer jest najważniejszy i ma zadanie właśnie niejako tak nastawić klientelę na jakiś określony produkt, no to analizując dogłębnie właśnie taki materiał, dowiemy się sporo też o samej grze. Żeby sprawdzić tą teorię, luknijmy sobie na pierwszy trailer GTA 4 opublikowany w 2007 roku. To mam sekundkę na obejrzenie go. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. No i co? No i po obejrzeniu go to się wydaje, że to jest jakiś tam zwykły film i taka reklama. Natomiast teraz się zastanówmy właśnie nad tym filmem. Na początku możemy zobaczyć miasto i w sumie ono się wydaje takie typowe miasto, nie? Natomiast spójrzcie, jak to miasto jest tutaj przedstawione. Obecnie tutaj jest taki szaro-żółty filtr, do tego też w tle mamy taką trzymającą w napięciu poważną muzykę. Na pierwszy rzut oka może się tego nie dostrzega, natomiast to właśnie ta muzyka plus ten filtr, to ona od razu zmienia postrzeganie całego tego materiału. Przez to właśnie daje się wyczuć taki klimat beznadziei, takiego brudnego, szarego miasta i to po prostu czuć. Co możemy zobaczyć później? Ano później na tym trailerze jest taka wizja miasta z przyspieszonym czasem, gdzie ludzie sobie tam żyją, chodzą, kupują co tam chcą w galerii i są ich całe setki. I o czym nam to mówi? Ano, że tutaj właśnie w tym mieście będzie panowała taka znieczulica, że wszyscy ludzie mają nas w dupie, oni żyją własnym życiem i tego z tego trailera się dowiadujemy. I przejdźmy dalej. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. Zobaczcie, tutaj się wypowiada bohater gry i on się pojawia zaledwie na 10 sekund i przez ten czas nam opowiada właśnie, co robił w przeszłości, że zabijał ludzi, że sprzedawał ich, że szmuglował ich i tutaj ma nadzieję, że właśnie będzie inaczej. O czym nam to mówi? Ano właśnie nam to mówi, że bardzo ważnym motywem w tej grze będzie właśnie próba odkupienia win i życia zgodnie z prawem. Teraz pytanie, jakie było GTA 4 finalnie i czy analizując ten trailer, to właśnie trafnie wytypowaliśmy motywy przewodnie tej gry. Jeżeli graliście w GTA 4, to na pewno wiecie, że zrobiliśmy to idealnie. GTA 4 to było właśnie takie najpoważniejsze GTA, właśnie z motywem odkupienia, o którym sobie powiedzieliśmy, z taką znieczulicą, jaka panuje w tym mieście, z tym, że wszyscy mają w dupie innych ludzi i wreszcie mieliśmy też rację z klimatem samego miasta, który też było takie szare i smutne i to właśnie twórcy chcieli przekazać. Zobaczcie, że wszystkie te informacje wyciągnęliśmy tylko z trailera tej gry i one się potwierdziły. Spróbujmy teraz zrobić to samo natomiast z trailerem GTA 5. Or the, I don't know, that thing, that magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once, a family man. So, I bought a big house, came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. Jak już sobie go obejrzeliśmy, no to teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę na pierwszą część filmu. Zobaczcie, tutaj na początku to miasto jest ukazywane jako taki słoneczny raj, gdzie wszyscy są szczęśliwi i w ogóle wszystko jest fajnie, no nie? I zauważcie, co w tym czasie mówi Michael, czyli jeden z naszych bohaterów, on sobie tam gada w tle
że chciałby właśnie przejść spokojnie na emeryturę. My się domyślamy tam właśnie, że on był wcześniej przestępcą i on by chciał zapewnić swoim dzieciom normalne życie, żeby sobie tam móc siedzieć na dupie w tym raju, który widzieliśmy właśnie na początku. I on jest też pokazany na środku filmu. Zwróćcie sobie uwagę, jaki on ma wyraz twarzy. No tutaj ewidentnie widać, że coś poszło właśnie nie tak i minę ma taką nietęgą. Jak dalej popatrzymy na ten film, no to zobaczymy, jak właśnie dokonuje napadu, czyli musiał wrócić do tego swojego dawnego życia, od którego właśnie bardzo chciał uciec. I przejdźmy sobie dalej. Zobaczcie teraz, na czym koncentruje się końcówka tego materiału. Na początku widzieliśmy, jakim to miasto właśnie jest rajem, no nie? A tutaj na końcu zobaczcie, że jakiś koleś sobie wbija znak młotkiem. Wiecie, co tam jest napisane na tym znaku? Ano, że ta nieruchomość została przejęta przez bank za niespłacanie kredytu, czyli w ogóle lipa, nie? Co mamy dalej? Mamy jakieś prostytutki w szemranej okolicy, mamy pędzący luksusowy samochód, a później na ekran nam wskakuje jakiś żebrak i możemy zobaczyć właśnie namioty bezdomnych. Jakiś facet jest potem wyrzucany z jakiegoś klubu czy sklepu dosłownie jak śmieć. I co to ma nam powiedzieć o tej grze? No właśnie, że w GTA 5 zobaczymy takie miasto kontrastów, czyli właśnie będzie skrajne bogactwo i to się będzie przeplatać z biedą, która będzie zaraz obok. A po samym klimacie tego materiału, właśnie muzyce, możemy dojść do wniosku, że ta gra będzie nieco bardziej kolorowa, mniej poważna od takiego GTA 4, natomiast nadal będą tutaj takie poważne podstawy, będzie motyw ucieczki od przeszłości i to będzie w niej ważne. I teraz pytanie, czy GTA 5 było dokładnie takie w rzeczywistości? Znowu dokładnie tak. I po samym trailerze GTA 5 dowiedzieliśmy się tego, co finalnie znalazło się w grze. Że ten tytuł właśnie będzie bardziej zwariowany, że tutaj bieda będzie kontrastowała z bogactwem i to uchwycono dobitnie właśnie w postaciach Franklina i Michaela i wytypowaliśmy też, że tutaj będzie ważny motyw ucieczki od przeszłości i to też się sprawdziło. Michael bowiem właśnie przez swoją głupotę musi wrócić na przestępczą ścieżkę, a Franklin znowu próbuje się wyrwać z tej przestępczej rzeczywistości, takiej czarnej dzielnicy i rykoszetem też w tą całą intrygę zostaje wciągnięty. Czy nasze wnioski na podstawie tego trailera były więc trafne? No jak najbardziej. I uzbrojeni w tą wiedzę, myślę, że spokojnie możemy spojrzeć właśnie na trailer GTA 6. Na początek go sobie obejrzmy. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. I zacznijmy od samego początku. Na samym początku możemy zobaczyć właśnie jedną z naszych bohaterek w grze, to jest niejaka Lucia. Widać, że ona sobie siedzi najprawdopodobniej w pierdlu i niespecjalnie też uważa, że tam złego coś zrobiła. Niestety, jeżeli chodzi o ten wątek, to żadnych dalej szczegółów się nie dowiadujemy. Następne co zobaczymy, no to powiem jest miasto Vice City. Ono jest takie kolorowe, wydaje się właśnie rajem na ziemi. I zauważcie, że tutaj w przypadku GTA 5, pomimo że twórcy w San Andreas prezentowali też podobny motyw, że to jest taki raj na ziemi, no to tutaj w przypadku GTA 6 jest jednak dużo bardziej właśnie kolorowo i wesoło. I chciałbym, żebyście zwrócili też uwagę na muzykę. Tutaj jest taki motyw miłości, ogólnie zabawy i to jest też zgodne z tym, co widzimy na ekranie. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long Well, look
Look who's back. I tutaj zobaczcie, dojechaliśmy do 2/3 tego trailera. Co my tak naprawdę zobaczyliśmy w tym trailerze? No jeżeli mam być szczery, to nie za wiele. Przez niemal cały czas kontynuowano tutaj właśnie ten motyw zwariowanego miasta, motyw takiej parodii samej Florydy. Mamy tu jakiegoś kaszalota prezentującego tyłek na samochodzie, mamy aligatora w sklepie, mamy jakieś imprezy, jakieś jajca i tak dalej. I zauważcie, że w tym całym czasie, kiedy ten trailer szedł przez tą całą niemal minutę, no to pojawił się jakiś motyw napadu, czy tam jakiejś akcji z bronią, ale tylko na zaledwie 2 sekundy. Tak właśnie jakby twórcy nam dawali tutaj do zrozumienia, że najważniejsze w tej grze w GTA 6 będzie właśnie to zwariowane miasto i ten klimat i te jajca, a niekoniecznie właśnie przestępcze porachunki. Dopiero pod sam koniec tego filmu możemy znowu zobaczyć Lucy'ę właśnie teraz z jakimś facetem, któremu prawie w ogóle nie poświęcono tutaj czasu. Potem widzimy jakiegoś świra, natomiast na samym końcu dowiadujemy się, że Lucia jest w coś tam uwikłana i prawdopodobnie też będzie właśnie motyw ucieczki, a dużą rolę w tej grze prawdopodobnie będzie odgrywał jakiś wątek miłosny między nią a tym facetem, którego praktycznie nie znamy. I ostatni slajd to jest widok, jak oni razem organizują jakiś tam napad, podejrzewam, że na jakiś sklep. I zobaczcie, teraz zanalizowaliśmy ten trailer. Jeżeli tak się dogłębnie przyjrzymy, no to zauważymy, że gdzieś tak z 70% czasu w tym trailerze poświęcono właśnie na ukazanie samego klimatu miasta Vice City i tam różnorakich jajec. Jakiś aligator w sklepie, jakiś biegający grubas, jakieś imprezy, tam w ogóle heheszki i tak dalej. Niewiele czasu tutaj poświęcono na ukazanie chociażby ucieczki przed policją, czy tam organizowania samego napadu. To jest dopiero pod sam koniec i stanowi tylko taki procent całego trailera. Pamiętacie pewnie z analizy poprzednich filmów, że właśnie analiza takiego trailera GTA 4 czy GTA 5 pozwalała nam się dużo dowiedzieć o grze. Z tego co tutaj widzimy, no to widać wyraźnie, że motywem przewodnim tej gry, czyli GTA 6, będzie właśnie taki stricte jajcarski klimat, jakieś zabawne czy absurdalne sytuacje. Do tego do gry też wpleciono wątek miłosny, a o samych bohaterach to w ogóle nie dowiedzieliśmy się za wiele. I to mnie, drodzy widzowie, martwi. Powiem więcej, gdybym ja usunął napis GTA 6 z tego trailera i tutaj wstawił Saints Row, no to szczerze mówiąc, do tego trailera też by mi to pasowało. W Saints Row też mamy jaja, też mamy heheszki, też mamy napady, ale głównym motywem tej gry jest właśnie klimat i absurdalność. To był do tej pory mocno odmienny produkt od właśnie ówczesnego GTA, gdzie dominowały jednak te działania przestępcze, takie bardziej poważne. Natomiast po analizie tego trailera GTA 6 ja mam osobiście wrażenie, że my dostaniemy coś takiego jak mix GTA Saints Row i to mi się osobiście nie podoba. Na początku filmu powiedziałem, że każde GTA jest różne i to GTA 6 rzeczywiście wygląda na takie znacząco odmienne od tych poprzednich odsłon. Deweloperzy nam tutaj ewidentnie dają wskazówkę, że ta odsłona będzie właśnie taka najbardziej zwariowana, właśnie taka jajcarska. Natomiast ja się obawiam, czy z tego się właśnie nie zrobi trochę taki Saints Row. Możliwe, że się zrobi i powiem wam, drodzy widzowie, że ja bym tego osobiście nie chciał. I wiele osób przy premierze poprzedniej części gry, czyli GTA 5, narzekało, że ta odsłona jest właśnie taka zbyt jajcarska i zbyt zwariowana, natomiast nawet tam Rockstar się właśnie postarał, żeby te elementy takiej parodii połączyć jednocześnie z takimi poważniejszymi tematami, co zresztą widzieliśmy w samym trailerze. Tam były dodane właśnie te sceny, takie jak ta z bezdomnym, z tym wyrzuconym gościem z klubu i one stanowiły taką przeciwwagę do tego raju, do tej parodii, nie? Tutaj w tym filmie GTA 6 zauważcie, że tutaj takiej przeciwwagi w ogóle nie było i wygląda na to, jakby deweloperzy w pełni właśnie chcieli pójść w tą parodię i taki lekki klimat i nie zostawili sobie wiele miejsca na poważniejsze tematy. Do tego powiem wam szczerze, że ja mam wrażenie, że ten najnowszy trailer też był taki dużo płytszy niż te poprzednie. Tutaj jak żeśmy oglądali te trailery GTA 5 czy GTA 4, no to było widać, że tam jest takie drugie dno, tak? Że wszystko tam ma znaczenie, że jest coś ciekawego do odkrycia. Tutaj takiego drugiego dna ja osobiście nie widziałem. To był taki bardzo prosty materiał, trochę taki nawet powiedział prostacki. Mnie osobiście to się nie do końca spodobało i liczyłem na to, że tutaj będzie jakiś dodatkowy przekaz i będzie to coś ciekawszego. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy wam się ten trailer GTA 6 podobał i czy zgadzacie się też z moją analizą tego właśnie materiału. Ja osobiście wam powiem, że ja przeszedłem praktycznie chyba każdy GTA, nie licząc jedynki, no bo jedynki akurat nie tykałem, to już było bardzo dawno temu. Niemal w każdym z tych GTA ja się bawiłem naprawdę fajnie, chociaż nie ukrywam, że piątkę jednak oceniam troszeczkę gorzej. Czy GTA 6 będzie do tej piątki podobny i czy jeszcze bardziej właśnie będzie zwariowane? No to się okaże. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze.
Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.